Dobra, siemanko. W dzisiejszym odcinku jest ze mną Magdalena Madej, czyli dziewczyna, która wybiera się na Mount Everest. Jeśli góra jej na to pozwoli, to ją zdobędzie. Magda rok mieszkała w Katmandu i stąd zaczęła się zajawka, żeby się wspinać w Himalajach. Jest z Zakopanego, także góry miała całe życie w krwi. Ale wczoraj, jak nam powiedziała, że tak naprawdę od ilu czasu się już wspinasz? 2 lata? Czy niecałe jeszcze? Znaczy, góry zawsze miałam, od 7 roku życia jakby były ze mną, ale w Himalajach tak naprawdę zaczęłam chodzić w momencie, kiedy się przeprowadziłam do Katmandu, no, czyli 1,5 roku temu już w tym momencie. Jest. I idzie na Everest. To jest dla mnie niesamowite, naprawdę. Jakie szczyty masz za sobą już? Więc zaczęłam od Amadablam, to jest 6815 metrów i to jest jedna z takich bardziej technicznych gór w Himalajach. Później w kolejnym roku było Lotsem, który jest 4. najwyższym szczytem na świecie, czyli 8516 metrów. W październiku, w listopadzie była ekspedycja na Manaslu, której niestety się nie udało zakończyć pozytwnie. Weszliśmy na 7000 podczas 3 rotacji. Musieliśmy niestety przez ogromne zagrożenie ryzyka lawinowego i brak pogody zrezygnować. I w tym roku Everest. No, to jest naprawdę niesamowite. Ja Wam powiem szczerze, ja myślałem, że żeby w ogóle podjąć się wyzwania, żeby iść na Everest, to trzeba naprawdę lata doświadczenia, ileś szczytów, nie wiadomo ile zdobytych. A Magda mówi tam, że ona 1,5 roku temu zaczęła iść na Everest. Dla mnie to jest naprawdę niesamowite. To też jest zupełnie inna sytuacja. Muszę trochę tutaj sprostować. No. Bo tak naprawdę to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, jest efektem tego, że ja się przeprowadziłam do Katmandu. I przeprowadziłam się dokładnie w tym momencie, w którym w listopadzie po moim Amadablam była premiera filmu Nimsa. 14 szczytów, nic nie jest niemożliwe. I ja tak naprawdę wpadłam w środowisko osób, które tutaj chodzą po górach i jest to ich zawód i jest to zupełnie normalne dla nich. Poza tym osoby, które przyjeżdżają do Katmandu tutaj, to są najczęściej osoby, które przyjeżdżają właśnie, żeby wejść na szczyt. Tak, no. Więc jakby z moimi znajomymi to jest tak, że jak się spotykasz, to nie pytasz się, słuchaj, a ty gdzie na wakacje lecisz? Tylko jest, a ile ośmiotysięczników w tym sezonie robisz? W tym sezonie. Więc jakby też dostępność tego miejsca tutaj sprawiła, że ja po prostu wykorzystałam czas, który tutaj miałam. I do każdej góry podeszłam z ogromnym respektem i z założeniem takim, że idę doświadczać, uczyć się, a to wejście na sam szczyt będzie super, zawsze to jest niesamowite uczucie. Ale chyba łatwiej jest w taki sposób do tego podejść po prostu. Zdecydowanie, bo jeszcze, jeśli nie wspomniałem na początku, Magda właśnie robi ekspedycję z Nimsat się mówi, z Nimsatem, Nims. tak? Z Nimsem, tak, dokładnie. Nirmal No to kto oglądał właśnie film 14 Peaks, czyli 14 szczytów, jak w ciągu pół roku zrobił właśnie, to pobił rekord. Wcześniej ile było? 8 lat? Tak, albo Jakoś nawet tak. i więcej. Jakby on pobił rekord w 6 miesięcy i 6 dni. Ekipa jakby z którą ja się wspinałam na Amadablam, później na Lotse. Większość z nich to są uczestnicy wyprawy zimowej na K2, czyli jakby pierwszego zimowego wejścia na K2. No więc jakby wydaje mi się, że nie wykorzystać takiego momentu i nie spróbować, byłoby po prostu dla mnie grzechem, tym bardziej, że tak jak mówię, jakby ja mieszkałam wcześniej w górach od 7 roku życia, więc jakby te góry zawsze były we mnie i ja mam dużą jakby lekkość, no to jest moje miejsce i do ekspozycji, i do gór, i do zimna, powiedzmy. Ale ty bo jak weszłaś na ten 6800, a wcześniej nie robiłaś jakichś takich mniejszych, jakieś 5 albo 6? Wcześniej byłam w Tatrach i byłam w Alpach na Via Ferrata, no ale to są góry o wysokości 3 czy 4 tysiące metrów. Nie czułaś jakiegoś takiego, że na przykład idziesz na to 6800, że to nie będzie na przykład już za dużo jak na początek? Wiesz, no widzisz, dlatego ja podeszłam do tej ekspedycji jakby nie oczekując, że wchodzę na szczyt. Okej. Czyli jeżeli Dobra. ta ekspedycja miałaby się zakończyć na wysokości 5300 czy 6000, czy ja dojdę do pierwszego kampu, czy do drugiego, jakby to już
był ogromny sukces. No tak, no No jasne. ale jakby od czegoś musisz zacząć. Prawda jest taka, zobacz, byłeś na Kalapatar. To jest niby góra, to jest, a tak naprawdę w Himalajach to jest wzgórze, no jakby 5000 metrów. No tak, no. Ale dla tutejszych osób, na Nepalczykach, to nie jest góra. No to idziesz sobie na trening. Tak, 5000 metrów. Więc albo jakby w Nepalu możesz pójść na trekking, który właśnie basecamp jest na 5300 metrów, albo możesz wybrać 6000, czyli Lobuche, Island Peak albo Amadablam. To też jest tak, że góry, na które ja wchodziłam, były górami, które jakby po kolei pojawiały się w sezonie, bo jest tak, że na pewne góry wchodzi się na przykład podczas sezonu kwiecień, maj, a na przykład na inne, jak na Amadablam, na jesień, bo wtedy warunki są najlepsze. To jest właśnie ciekawe, bo mi właśnie mówili ludzie, że na przykład na Everest Base Camp to najlepszy sezon jest teraz iść, bo niby październik, listopad jest piękna pogoda, ale jest też zimniej, no ale Base Campu nie ma wtedy w sumie też w ogóle, bo teraz jest sezon spinaczkowy. Tak. Jakby No właśnie. sezon na Everest Base Camp, jeżeli ktoś w ogóle chce doświadczyć i chce zobaczyć tak naprawdę jak Basecamp wygląda, no to tylko i wyłącznie kwiecień, maj i tak naprawdę to jest druga połowa kwietnia. No. Bo Ty byłeś... Ja byłem za wcześnie, no. I byłeś za wcześnie, Tak. jakby byłeś dopiero w momencie, kiedy firmy ekspedycyjne zaczęły rozkładać Basecamp. No już nawet na powrocie, jak wracałem, to już spotykałem, nawet polską ekipę spotkałem, ekspedycyjną, co będzie wychodziła. Właśnie szła grupa taka, nie wiem, z 12 osób, to 4 z nich powiedziało, że wchodzi właśnie na górę. No ale właśnie no to już na powrocie ich mijałem, nawet nie tam, bo ja chciałem w Basecampie typowo kogoś znaleźć, nawet Polaka chciałem, żeby porozmawiać, żeby powiedział mi, jak to wygląda. Nie. Powiedzieli, że nie ma szans, że to za wcześnie jest. No, jakbym 2 tygodnie później przed to spokojnie ją spotkał, a teraz to za wcześnie. Dobra, a powiedz mi, jak sobie radzisz z chorobą wysokościową? Bo to jest na pewno dużo osób jest ciekawe, bo niektórzy myślą, że jak ktoś się wspina na 8000-niki, no to wiesz, 5-6 tysięcy to dla niego jest nic. Nie, A jakby- to jest nieprawda, totalna. Jakby tutaj walka z wysokością jest dla każdego tak samo równa, niezależnie od tego, czy jest wysportowany, czy nie jest, czy był już w górach, czy nie. Jakby każdy może mieć z nią problemy tak naprawdę za każdym razem, więc trzeba do tego podchodzić bardzo ostrożnie i myślę, że pilnować się z pewnymi etapami wejścia i po prostu robić to najwolniej i najbezpieczniej jak można, tak żeby przyzwyczajać powoli swoje ciało. No i są pewne zasady, których się należy trzymać jakby przede wszystkim podczas takiego trekkingu. No i dbać o siebie, o zdrowie, o zimno, żeby się nie przeziębić, żeby się ciepło ubrać. To, czego nie robiłem ja. Na przykład. Później na koniec Wam pokażemy, jak wygląda cały sprzęt. Znaczy, może nie cały sprzęt, ale mniej więcej jak wygląda to, co Magda ze sobą zabiera, ile tego wszystkiego w ogóle jest. I nie powtarzajcie moich błędów przede wszystkim, bo ja sam ich na pewno już nie powtórzę. No, a co do choroby wysokościowej, to właśnie mój przewodnik mi nawet mówił, że na to po prostu nie ma nieraz kozaka. Wiadomo, że jakoś, jak się jest szerpem albo coś, to oni inaczej to odczuwają, ale głowa może każdego zaboleć Tak, po prostu. nie. To nie ma to, że ktoś jest taki, że go nie zaboli, bo każdego może tu dopaść. A miałaś kiedyś tak, że naprawdę Cię tak bardzo mocno, nie wiem, złapała ta choroba wysokościowa, że nie wiem, położyło Cię, że nie mogłaś z namiotu wyjść albo coś? Tak. To W się... zasadzie na każdej ekspedycji. A, no. Znaczy tak, na Amadablam jakby ledwo co wyszłam z choroby i brałam antybiotyki, żeby się wyleczyć, więc jakby cała ekspedycja stała tak na ostrzu noża, czy wejdę, czy nie wejdę, czy w ogóle będę w stanie wyjść z namiotu, ale było to spowodowane też przede wszystkim tak naprawdę przeziębieniem, które później zaczęło się przeradzać w takie zapalenie płuc. A na Manaslu, na przykład podczas pierwszej rotacji w kampie pierwszym czy w kampie drugim, głowa mnie tak bolała, że mi po prostu ciekły łzy. Ale tabletek nie bierzecie? No czy bierzemy, bierzecie? ale jakby nie działają na tyle skutecznie. A, ja? Jakby dopóki jest kilka symptomów i te symptomy jakby określasz ich intensywność. Ja jakby nie miałam dodatkowych, nie wiem, zawrotów w głowy, nie wymiotowałam, jakby wszystko ze mną było ok, tylko był ogromny ból głowy, który się nasilał w tej części partii czaszki. To też jest sygnał taki, że jakby jest to ból jeszcze do zniesienia i nie zagrażający życiu. Ale na przykład tego dnia wstałam, wyszłam z namiotu i podeszłam tam zaledwie na 6300 chyba 300 czy 400 i zeszłam. No ale za każdym razem podczas
kolejnego wejścia jest już lepiej, ten organizm się przyzwyczaja, dociera do niego więcej tlenu i jest nieco łatwiej. Bo na pewno wiele osób myśli, tak, bo jak ktoś się na tym nie zna, to pewnie myśli, że jak się wchodzi na taki Everest, to sobie po prostu, wiesz, masz plecak i idziesz codziennie do góry, a to tak nie wygląda wcale, prawda? To wychodzisz, schodzisz, żeby tą aklimatyzację robić. Nie wiem, czy prawda? mam czas, żeby tak w skrócie jakby opisać. Tak dobra. w totalnym skrócie, ale żeby Tak, ludziom tak. uświadomić to po prostu, że to nie jest tak, że po prostu się bierze plecak i się idzie do góry. Dobra. Bo to tak nie wygląda, a wiele osób może tak myśleć, że tak właśnie jest. Tak, no to zaczynamy jutro, powiedzmy. Lecimy z Katmandu samolotem do Lukli na 2800. Przepraszam, ty już zaczęłaś tak naprawdę 10 dni temu, co nie? Tak, czyli No właśnie. część swojej ekspedycji. No właśnie, bo to, Taki trekking, treningowo aklimatyzacyjny. no właśnie, bo ja miałem się z Magdą spotkać już w Namche Barzar, akurat się minęliśmy, nie udało się, całe szczęście, że tu się udało jeszcze, ale tak naprawdę ty już tam zaczęłaś aklimatyzację Tak. sobie robić, wróciłaś tu i I dopiero ile cała twoja ta potrwa? 2 miesiące mniej więcej, czy... No razem z tym pierwszym treningiem na pewno będzie dwa pewno, miesiące, a no. w zależności jakby, nie wiem, jak nam pogoda pozwoli. No ale dobra, Zaczynajmy, no. wyjeżdżamy do Lukli, zaczynamy z 2800 i trekking do Basecampu trwa ile? 8-9 dni? No ja szedłem 7 dni dokładnie na samą górę i 3 dni wracałem 10, no 10 dni No, było ale tak, powiedzmy 7, 8 no. dni, bo jakby musisz zachować pewne wysokości, na pewnych wysokościach zostać na noc, żeby się zaklimatyzować. Więc najpierw mamy 8 dni, docieramy do Basecampu, nie wiem, powiedzmy jest kilka dni odpoczynku i później wchodzimy na Kalapatar. Na początku na 5400, tam 400-500, 2 dni odpoczynku, później znowu kolejne wejście na 5600, czyli tak w zasadzie masz kilka górek po drodze, których tak naprawdę w ogóle nie wliczasz jakby jako góra, ale jest to już wysokość. Po tych takich, w zależności od okna pogodowego, powiedzmy po 2 tygodniach albo po tygodniu od wejścia do Basecampu, są też treningi na Khumbu Icefall, takie techniczne, czyli oporęczowanie, przejście przez lodowiec, a później jest dopiero pierwsza rotacja. Na pierwszej rotacji wychodzisz w nocy, o 2 w nocy, na początku do kampu pierwszego, który jest na 6100 metrów, dochodzisz tam rano, śpisz tam jedną noc, później dochodzisz do kampu drugiego, dochodzisz tego samego dnia, więc śpisz jedną noc, zostajesz na kolejny dzień i później dopiero dochodzisz do kampu trzeciego, który jest na 7100. Śpisz tam kolejną noc i później schodzisz już do kampu drugiego, śpisz jedną noc i schodzisz do Basecampu. I to jest pierwsza rotacja. No. Czyli wejście na wysokość mniej więcej na 7000 metrów, 7100, 200 w zależności jak jest ten kamp ustawiony. I później masz czas z regeneracji. To jest bardzo ważne, żeby w tym czasie zejść jak najniżej jak możesz. Czyli najczęściej schodzi się trekkingiem do Basecampu, bo wysokość 5300 metrów, a 3400 to jest ogromna różnica. Tak, jakby tak. dotlenienie organizmu jest dużo wyższe. A wejście na 7000 metrów jest naprawdę destrukcyjne dla organizmu. To można zobaczyć nawet, słuchaj, jak Ci się robią rany, na przykład na rękach. Ja miałam całe popękane ręce i one tak naprawdę nie ma szans, żeby się zagoiły rany na tej wysokości. Niedotlenione wszystko. Tak, co nie? bo organizm nie ma takiej siły regeneracji. Musisz zejść niżej, a od razu zobaczysz, że po 2 dniach zaczyna skóra dochodzić do siebie. Ja jeszcze teraz, przepraszam, że się wtrącę, ale właśnie Ty mi mówiłaś wczoraj, że najcięższym odcinkiem właśnie do pokonania tak naprawdę jest do obozu pierwszego, czy przejść ten lodowiec. Czyli Wy wchodzicie na 7000, pokonujecie ten lodowiec i później znowu przez ten lodowiec musicie wrócić, tak? Tak. To ile razy w sumie w ciągu całej wyprawy przejdziecie ten lodowiec, który jest tak tym... Wiesz co, to zależy od treningów, ale pamiętam, że na lotce mieliśmy na pewno właśnie w ogóle podejście na Khumbu Icefall chyba raz albo 2 razy, do połowy mniej więcej. No i później przy każdej rotacji musisz pokonać ten odcinek i w górę, i w dół. A w dół
to nie jest tak, że znaczy ten lodowiec wiadomo jest pionowy, ale tam naprawdę tam przejścia są góra-dół, więc to jest niezależnie od tego, czy schodzisz, czy wchodzisz, ten odcinek jest po prostu bardzo ciężki technicznie, a oprócz tego tak naprawdę jak schodzisz, to znaczy, że jesteś po całej wyprawie i jesteś zmęczony, więc, Tak, więc trzeba jest jeszcze jeszcze bardziej większe Dokładnie. zagrożenie. A tam są też szczeliny takie, w które można wpaść i czy to raczej szczeliny na górze bardziej zdarza? Tam są tylko szczeliny. A, tylko szczeliny. Ale, a jak głębokie? Są takie, że jak naprawdę ktoś wpadnie, to już koniec. O. Wczoraj właśnie, dobra, no to czekaj, właśnie nie dokończyliśmy tego, dopiero 7000. Jak to dalej wygląda? No i Tak. później mamy te czas regeneracji, w zależności uzależniona od ognia pogodowego, wracasz do basecampu, czyli też musisz trochę przejść z tego basecampu, znaczy z Namche do basecampu i wtedy czekasz na okno pogodowe i robisz jeszcze raz to samo, tylko już do 8 na sam szczyt, czyli od kampu trzeciego, do którego ostatnio doszedłeś, od kampu trzeciego zaczynasz wejście już na tlenie, na butli z tlenem. Ile to jest metrów? 7100 na prawie 8000 metrów, czyli 900-800 metrów przewyższenia. Dochodzisz do kampu czwartego, powiedzmy po południu, masz kilka godzin odpoczynku do godziny 23 w nocy i w zależności od jakby Twoich predyspozycji, jak długo możesz wchodzić na szczyt, jak długi jest odcinek ten ostatni, no to wychodzisz albo o 23, albo o 1, albo 3 w nocy, tak żeby na szczycie być rano, powiedzmy na wschód słońca, bo później musisz mieć cały dzień na zejście. Oczywiście. No właśnie. Czyli ten ostatni odcinek trwa powiedzmy od 20, nie wiem, 22 godziny na przykład. Jeju, niesamowite. Ile to trzeba mieć. Nie dość, że tam na górze już jesteś tak zmęczona totalnie, to jeszcze musisz znaleźć tyle siły, żeby 20 godzin jeszcze później cały czas zapieprzać. No to zejście właśnie jakby, jeżeli chodzi o jakieś wypadki albo zagrożenia, największe są na odcinku przy zejściu, bo tak naprawdę jakby nie to, że puszczają Ci emocje, powiedzmy, jakby możesz wyłączyć pewną asekurację, którą miałeś w swoim ciele wchodząc. Po drugie jesteś już po prostu wyczerpany i tak naprawdę schodzisz, nie wiem, siłą determinacji. No i wtedy najczęściej się zdarzają ewentualnie jakieś wypadki. No. A powiedz mi jeszcze, bo Ty też dużo osób na pewno nie wie, ja sam tego nie wiedziałem i wczoraj powiedziałaś, Ty idziesz tam ze swoim takim jakby przewodnikiem, tak? I każdy, kto wychodzi na Everest, ma swojego przewodnika, który jest tutaj miejscowym szerpem, tak? Czy też może być ktokolwiek z zagranicy, po prostu z doświadczeniem? Czy zawsze się bierze szerpa ze sobą? Nie, zawsze, znaczy to jest tak, podejrzewam, że 90-99% osób wchodzi w taki sposób, że korzysta z zabezpieczenia basecampu i z pozostałych kampów, które są przygotowane przez firmę ekspedycyjną. I idzie powiedzmy 1 na 1 z przewodnikiem szerpą. Oczywiście są osoby, sportowcy, których trzeba jakby trochę rozgraniczyć i myślę, że oddzielić od tego, którzy na przykład przyjeżdżają, korzystają tylko i wyłącznie z basecampu. Wchodzą sami i sami zakładają sobie obozy. To jest też zupełnie jakby inne wejście sportowe i tak samo można je dalej rozgraniczyć, to znaczy czy oprócz korzystania jakby z kampów, czy na przykład wchodzą na tlenie, czy bez tlenu. Okej. A jeszcze jedna sprawa, co na pewno ludzi też interesuje. Wy jak idziecie, to tak naprawdę przed Wami szerpowie przychodzą i rozkładają obóz pierwszy, obóz drugi, te wszystkie liny już. Oporęczowanie, dokładnie. Czyli to tak naprawdę oni, zanim sezon się zacznie, to oni muszą to już zrobić wszystko, tak? To jest tak, że każda góra ma odpowiedni sezon i firmy ekspedycyjne, mając swoich klientów, jakby ustalają przed sezonem z sobą, kto robi tak zwany fixing team, czyli ułożenie liny do samego szczytu. To najczęściej jest kilka teamów, kilka osób i się dzielą na przykład, że jedna firma robi ten odcinek, druga kolejna, trzecia ciągnie liny na przykład na szczyt. I jest to zakładane przez nich przed sezonem i jakby cały basecamp i całe wsparcie, które my mamy, i cała logistyka i wszystko, co jest tak naprawdę stworzone tam w górach, no jest tutaj przez Nepalczyków. Jakby to jest tak ogromna ilość jakby logistyki, przetransportowania rzeczy, jedzenia nawet, kuchni, namiotów, że nie da się
ominąć tego. Jakby możesz pójść na górę właśnie w stylu sportowym, nawet w stylu alpejskim, ale z basecampu po prostu musisz z tej infrastruktury korzystać, bo też jest tak, że my w opłatach, które dokonujemy za wyjście ekspedycyjne, dokonujemy opłaty do rządu nepalskiego, w którym jest opłata za zniesienie śmieci, na przykład w ogóle za oczyszczenie całego basecampu, bo tam nie może nic zostać po zakończonym sezonie. No ja widziałem właśnie w internecie, jak ludzie wstawiali jakieś różne zdjęcia i tak dalej, jaki niby syf zostawał właśnie w tym basecampie i tak dalej po tych wszystkich ekspedycjach, ale to co ja widziałem teraz na przykład, znaczy wiadomo, jeszcze nie było to rozłożone, ale ja widziałem nawet chłopaków, którzy schodzili już z beczkami z toalet, co po prostu, Tak. bo mi przewodnik mówił, bo patrzę, mówi, że nie chciałbyś zaglądać do środka, co tam jest, mówi, że to wszystko właśnie z toalet i tak dalej, że nawet takie rzeczy i tak trzeba zjeść na dół, żeby, wiesz, żeby się tego pozbyć tak naprawdę. Jeżeli mówimy o basecampie, to absolutnie jakby nie zostaje nic po basecampie. Ja na Manaslu akurat my schodziliśmy bardzo późno, więc jak schodziłam ostatniego dnia, to już w zasadzie połowy firm ekspedycyjnych nie było. Jakby po tych miejscach, które gdzie one miały swoje obozowiska, nic nie zostawało. W basecampie jest tak, że jest toaleta osobna na numer 1 i na numer 2 i się pilnuje tych rzeczy. Problem niestety ze śmiećmi jest w kampach wyższych. Czyli najczęściej takich, które pozostają jakby najdłużej. To jest w przypadku Everest czy Lhotse, bo to są góry, które są naprzeciwko siebie i trasa do nich jest ta sama. To jest kamp drugi, taki, w którym jakby firmy ekspedycyjne mają większe wyposażenie, typu jakąś kuchnię, są trochę większe namioty i tam są tak zwane depozyty. Czyli oni po sezonach też zostawiają pewien sprzęt, który ma być użytkowany na kolejny. Ale na tej wysokości warunki pogodowe są czasami po prostu tak niebezpieczne i tak niedostępne, że jeżeli tam coś zostanie, jeżeli tam będzie nie wiem, wiatr, który wieje 100 km na godzinę, to te rzeczy później tak naprawdę stają się częścią, no przykro o tym mówiąc, ale stają się częścią góry, bo one zamrażają się w lód. To nie jest tak, że możesz tam pójść i sobie po prostu posprzątać. No tak, rozumiem. Jest, że kamp drugi, no to jest 6400. Jakby w każdym sezonie jakaś z firm organizuje sprzątanie jakby danej góry i dodatkowo znosi się. I uważam, że przy każdym sezonie jakby powinno być tak, że każda z firm ekspedycyjna, a oprócz tego, co wnosi, to powinna znieść, ale znieść dodatkowe kilogramy, które pozostają w górach. No największy problem jest po prostu w kampie czwartym Everest, bo tam usytuowanie też jest takie, że jest bardzo duże, mocny wiatr. No i tam oprócz tego, żeby cokolwiek robić, jesteś w strefie śmierci, więc musisz korzystać z tlenu. Jeżeli dokonujesz jakiejś czynności dodatkowej, jak ubranie butów zajmuje Ci 15 czy 20 minut, to jeszcze Ty chcesz posprzątać jakby, nie wiem, pozostałości namiotów rozszarpanych, albo butli, albo jakieś kuchenki, to musisz to logistycznie wcześniej zaplanować, bo musisz w takim razie wnieść więcej po prostu tlenu dla osób, które będą to sprzątać. A jeszcze oprócz tego pamiętaj, że musisz znieść te śmieci i przenieść przez Khumbu Icefall, tą najniebezpieczniejszą część. Więc po prostu jest to strasznie trudne logistycznie. No. Ja to oglądałem, znaczy słuchałem kiedyś, to chyba na podcaście historycznym było, że na 8000, jak jesteś już w obozie, to w nocy w namiocie, jak masz się z jednej strony na drugą po prostu przetoczyć, że to już zaczyna oddech być już bardziej taki, wiesz, że to już jest takie zmęczenie, taki mini ruch, a to już męczy tak organizm niesamowicie. Znaczy tam po prostu samo bycie i oddychanie jest no, szalenie wykańczające. Dobra, powiedz, jak się człowiek czuje, znaczy jak Ty się czułaś w strefie śmierci, 8000 metrów? Jak wygląda każdy krok, który trzeba postawić, jak wygląda oddychanie, co masz w głowie? Bo to jest dla normalnych takich, dobra, że to zabrzmiało, ale dla ludzi, którzy tego nie robią, to jest po prostu niesamowite. Dla mnie, jak Ty mi wczoraj opowiadałaś te wszystkie rzeczy, uwierzcie, że my siedzieliśmy tak, ja siedziałem ala polo i tak po prostu było tak. My nie mogliśmy uwierzyć w ogóle, co ona nam opowiada. Także to jest naprawdę świetne, także powiedz jak to wygląda, bo
dużo osób na przykład sobie pisze, a teraz wejść na Everest to jest tak, bo jak będziesz chciał, to cię wniosą i tak dalej. Ludzie w ogóle nie są świadomi tego, jak ta góra po prostu może człowieka zabić. To nie może każdy sobie wejść, to nie ma nawet takiej możliwości, a ludzie myślą, że wejście na Everest to jest jak na, nie wiem, Kozią Górkę albo na Giewont po prostu, wiesz. Powiedz, jak to wygląda tam, powyżej 8000 metrów. To jest inna rzeczywistość i w sumie się nie dziwię ludziom, że jakby nie potrafią tego sobie wyobrazić, bo dopóki tego nie doświadczysz, to nawet słuchając o tym, nie masz pojęcia, jak ciężki i jak ogromny wysiłek jest to dla organizmu i dla Ciebie. Po prostu każda jedna rzecz, zamknięcie butów, czy w ogóle ubranie się, wyjście z namiotu, to jest coś, nie wiem, w skali maratonu po prostu. Ja uważam, że jestem ogromną szczęściarą, bo podczas Summit Push mieliśmy świetne warunki pogodowe. Miałam przepiękną noc, naprawdę przepiękną noc, bo była wtedy pełnia księżyca i to jeszcze taka, świecić, super, taka specjalna. Jakby księżyc był koloru pomarańczy po prostu. Everest był cały oświetlony, także było widać każdy po prostu rys na górę i ja wspinając się po lotce, całą drogę widziałam Everest, który był po mojej lewej stronie wchodząc, a ja schodząc po prawej stronie. To już wiesz, skąd moja teraz ta ekspedycja. I widziałam moich, podejrzewam, kolegów, którzy byli i którzy wchodzili, bo ich lampki po prostu było widać, jak wychodzą na sam szczyt. No, księżyc po prostu rozświetlał całą noc i śnieg wyglądał jak kryształy Swarowskiego. No po prostu było tak cudownie, że nie wiem, czym oby mi się kiedyś jeszcze przytrafiła taka noc. Ja Ci życzę okna pogodowego, żebyś od razu, jak tylko będzie okazja, żeby łapać. A jak wygląda z tym, bo też dużo osób tak pisze, że na Everest tak naprawdę jest kolejka, żeby wejść później. Też mi to wczoraj mówiłaś, jak to wygląda ta rotacja? Więc tak, jakby na górę, na ośmiotysięcznik jest najczęściej jedna droga i jedna lina, która prowadzi w górę bądź w dół. Czasami na pewnych odcinkach są dodatkowe liny, żeby było zejście. Ale to jest tak ogromny wysiłek i idzie się tak wolno, to jest po prostu krok, odpoczynek i idziesz dalej. Więc te zdjęcia, które widzisz, to niekoniecznie musi być kolejka, w której oczekujesz, tylko jest to po prostu sznur ludzi, który powoli, ale systematycznie przesuwa się do góry. Problem jest taki, że jeżeli od 7000 metrów chcesz kogoś wyprzedzić, to musisz mieć bardzo duży zapas energii, bo wyprzedzenie jednej osoby, tak Ciebie, wymaga po prostu strasznego dużego nakładu energii, żeby przeskoczyć tą jedną osobę. A to nie jest niebezpieczne tak naprawdę go tak wymijać na takiej wysokości, bo to jednak jesteś cały czas przypięta, czy są odcinki, gdzie nie? Nie, jesteś cały czas przypięta, więc jakby przechodząc obok Ciebie przepinam się najpierw jednym safety, a później drugim, więc teoretycznie, ale jest to duże zagrożenie, więc też musisz jakby wykalkulować, czy Ci się to opłaca, przepychać się jakby przez ludzi wyżej i będziesz w stanie utrzymać takie tempo, żeby później iść nieco szybciej, czy jednak po prostu pozostajesz w tej kolejce, no po prostu. No bo ja właśnie chciałem zapytać, jak to wygląda, jak na przykład tam powyżej 8000 metrów, wiesz, no wszyscy idą, a ktoś już jest na przykład tak wykończony, że już no nie może po prostu, wszyscy muszą stanąć, bo on już dalej nie idzie. Tak. Co się dzieje z taką osobą, jak on już na przykład nie może dalej ruszyć? Wy wszyscy musicie go wymieniać, czy on po prostu gdzieś go jakoś, nie wiem, Nie, cały wszyscy czas muszą jest go wymieniać, jedna tak? lina, czyli on albo masz ścieżkę po prostu, która ile może mieć? No 30 cm i jedna osoba musi przejść trochę w prawo, a druga w lewo. To jest na odcinkach takich ekspozycyjnych, no to jest duże zagrożenie. I na powrocie wygląda tak samo, że ty po prostu idziesz i jeszcze na tej małej ścieżce musisz się z kimś mijać za każdym razem. No to jest też niesamowite. Ja akurat na lotce było przepiękne, uważam, bo podczas tego dnia wejścia na szczyt w naszym obozowisku w kampie czwartym było może z 30 osób. Czyli z 15-17 jakby klientów wspinaczy i przewodnicy. I ja na swojej drodze mijałam, no, kilkanaście osób miałam, tak? Ale Everest to chyba setki osób próbują. Tak, to już jest właśnie ogromna różnica niestety podczas sezonu. No jakby nie patrzeć, no to już nic wyżej nie ma, no to jak ktoś sobie źle to nie można powiedzieć zahaczy. Jak ktoś już zdobędzie Everest, jak mu się uda, no to naprawdę, no to każdy próbuje.
Znaczy nie każdy, no każdy chce spróbować na pewno. To jest niesamowite. Dobra, teraz trochę gorszy temat. Opowiedz o tej wyprawie, co lawiny schodziły. Wczoraj też usłyszeliśmy trochę i to dla mnie to jest aż abstrakcja, ale powiedz, jak to wyglądało wtedy. No, wczoraj w ogóle rozmowa zaczęła się od tego, która góra jest najcięższa. Tak? O, dokładnie tak to było. No. I zaczęłam właśnie tłumaczyć, że tak naprawdę wszystko zależy od naszych predyspozycji, od tego, jak się czujemy i od tego, jakie są warunki pogodowe na danym szczycie. I tak jak na przykład Manaslu jest jednym z tych niższych 8000-ników, to jest 8163 metry. I technicznie, jakby wszyscy mówią, że jest to technicznie łatwy 8000-nik. Ze względu na to, że tam nie ma lodowca, tak jak na przykład na Kumbu. I większość wejścia jest po prostu taką wspinaczką, trekkingiem. Jest może na całej trasie rzeczywiście, nie wiem, 3-4 drabinki, kilka mocnych, takich mocniejszych podejść. Ale porównując to do Everestu albo do Lhotse, jest to technicznie stosunkowo łatwa góra. No i niestety jakby tak myślę, że każdy z nas się czuł z takim poczuciem, że okej, jedziemy, to tylko kwestia tego, żeby było dobre okno pogodowe i wchodzimy, tak? A okazało się, że niestety, ale monsun był opóźniony o ponad 2 tygodnie. Jak przyszliśmy do basecampu w ogóle, wszystkie rzeczy były przemoczone. Przez 2 tygodnie codziennie w basecampie padał deszcz. To też jest ogólnie ciężka sytuacja, bo jest taka dosyć depresyjna. Na pewno. I ciężko jest się w tym wszystkim jeszcze zmotywować, że okej, dobra, tutaj czekamy na summit, bo już będzie pogoda, idziemy, wychodzimy. Pierwsza rotacja, w zasadzie w ogóle widoków na trasie nie mieliśmy, bo były całe góry zasłonięte. I też jak dla mnie strasznie ciężko się wtedy po prostu podchodzi, bo ja jestem jakby w tych górach dla widoków. I teraz pomyśl sobie, że idziesz 10 godzin w górę i nie widzisz w zasadzie nic. I po prostu walczysz wtedy cały czas ze swoimi myślami i z tym po prostu każdym pojedynczym krokiem, którym idziesz, bo jeszcze też nie powinno się jakby zakładać muzyki, słuchać muzyki na słuchawkach, bo ty musisz słyszeć, co się dzieje wokół Ciebie, tak? Nie wiem, co idzie lawina, coś, jakby musisz wiedzieć, kontrolować to, co jest wokół Ciebie. No i niestety podczas jakby każdej rotacji wejść, na których byliśmy, były lawiny. Zaczęło się podczas drugiej rotacji tak naprawdę. Wyruszyliśmy z kampu 3. Ja wyruszyłam nieco później i tak naprawdę dzięki temu byłam na odcinku stosunkowo bezpiecznym jakby od lawiny, ale widziałam wszystko, co się wydarzyło. To jest po prostu moment, huk. I nagle nie wiesz, co się dzieje, a później po prostu widzisz, porwało wtedy akurat 14 osób. Jedna z nich nie przeżyła. Jakby będąc w całej tej, powiedzmy, akcji i później akcji ratunkowej i widząc to, jakie jest tak naprawdę zagrożenie i co się dzieje, no, na pewno daje do myślenia. Jakby, aczkolwiek wydaje mi się, że tak naprawdę każdy z nas, każda osoba, która jakby podchodzi do wejścia na 8000-nik, no zdaje sobie sprawę z tego zagrożenia. No właśnie chciałem zapytać, tylko nie wiedziałem, czy to będzie dobre pytanie, czy wypada zapytać, ale czy nie boisz się po prostu czasem tego zrobić? To jest, widzisz, nie. No i to jest konkretna odpowiedź. Nie. No jakby zagrożenie w życiu mamy każdego dnia. Tak naprawdę samochód Cię dokładnie, cokolwiek, wiadomo. Ja wcześniej pracowałam, codziennie jeździłam po 300-400 km samochodem i widziałam w swoim życiu więcej wypadków samochodowych na drodze niż wypadków właśnie w górach. W tym momencie logistyka, dostępność właśnie warunków pogodowych i sprzęt, który mamy, daje nam możliwość naprawdę wyeliminowania tego ryzyka, ale no zawsze się coś może zdarzyć. Jakby nie kontrolujesz natury i nie wiesz, co się wydarzy, więc to zagrożenie jest, tylko że jakby no, ja w swoim życiu wiem, że potrzebuję doświadczenia i przeżywania. I potrzebuję tego, bo inaczej tak naprawdę dla mnie życie nie miałoby takiej wartości ani jasne, smaku. że tak. Też tak uważam.
Więc to daje mi dużo więcej tak naprawdę radości i poczucia, że żyję, że jestem tam, że tak naprawdę jakby tworzę w ogóle swoją taką historię, którą... No, nie ma co gadać, no. którą Ja mam nadzieję, że wszyscy w będą rodzinie będę dopingować. przekazywać. Tak, dokładnie. Ale to też jest fajne, bo tak naprawdę ufasz człowiekowi, z którym idziesz, wiesz, że to jest doświadczona osoba i on nie pozwoli, żeby Ci się coś stało. Tak jak mi opowiadałeś wczoraj, że ten Twój przewodnik na początku, że to tak było jak było, a wiesz tak Ale- naprawdę, że on by Ci tak. nie pozwolił, żeby coś się stało. No ale tak, ale to jest jakby przede wszystkim zaczynasz od siebie, czyli ja uważam, że ja przygotowuję się do wyjścia najlepiej jak mogę, żeby jakby podczas wyjścia, ja wiem, że nie wiem, pracowałam kondycyjnie, czyli treningowo na to, żeby się przygotować, jestem przygotowana technicznie, wiem już teraz tak naprawdę jak zadbać o siebie i jak się zachować. Na Everestie, no jakby byłam na tej trasie do kampu 4, ja przeszłam Czyli tą to jest drogę. całkowicie ta sama trasa, tak jakby, tak? Tak. A. Czyli ja do kampu 4 Lotse, to jest cały czas ta sama trasa. Odcinek od kampu 4 będzie dla mnie nowy, ale no jakby jest to duży plus, bo wiem co mnie czeka, wiem jak oszacować. Myślę, że w górach bardzo ważny jest respekt do gór No, i na pewno. taki wyczucie, kiedy należy się wycofać i kiedy niestety trzeba powiedzieć stop. No ale dużo osób nie potrafi chyba tego zrobić. No i Niestety i później Tak. jest jak jest. A właśnie jeszcze chciałem zapytać, jak jeszcze jesteście na przykład zabezpieczeni od tego, jakby lawina przeszła i kogoś by porwało? Ma każdy jakiegoś, nie wiem, GPS-a przy sobie albo coś takiego, że potrafią potrafią ludzi później znaleźć? Czy Więc nie ma jakby takich rzeczy? Najczęściej w ubraniach tych wysokogórskich jest rekosystem, A, czyli czyli jest na bieżąco po nadajnik, prostu. albo No w właśnie, to mi butach, chodziło. albo aczkolwiek jakby na 7 czy na 8 tysiącach metrach, no i na 8 tysiącach, no to Nie helikopter no. nie doleci. No Może tak. nie dolecieć, jakby nawet na 7 tysięcy, w zależności od tego, jakie będą warunki, to helikopter może nie dolecieć. No właśnie też się nad tym zastanawiałem, bo pytałem mojego przewodnika, tylko on mówi, że on się nigdy nie wspinał, ale pytałem go właśnie, co jak na przykład ktoś na górze, coś się komuś na górze stanie, czy helikopter może wlecieć tam i go zabrać? On mówi, że no właśnie helikopter tak wysoko nie wleci, bo to już no nie ma szans, po prostu, Jeżeli że to jest- najpierw szerpowie muszą pomóc. Tak, jeżeli w zależności na jaką wysokość, jeżeli jest akcja ratunkowa, to najczęściej ten helikopter Secure jest wypakowany na maksa, czyli on jest jak najmniej obciążony. Tam jest po prostu wszystko wyjęte, co się da. Dzięki temu z niższą jakby wagą może lecieć nieco wyżej. Ale są to też tak naprawdę są to piloci jedni z najlepszych na świecie, żeby to wlecieć pewno, na taką tak. wysokość i dokonać akcji ratunkowych, więc często jest tak, że no, z tych wyższych partii gór trzeba na początku tą osobę znieść niżej, żeby helikopter mógł dolecieć. No właśnie jeszcze jedno pytanie, bo przecież przypuśćmy, że wiesz, zeszła lawina, taki helikopter nie wywoła kolejnej lawiny? To nie tak działa? Że przez to, jaki to jest huk i tak dalej, to nie ma szans, żeby to się Nie, stało? raczej chyba nie. A co głównie powoduje lawiny? Tak naprawdę jest to warunki atmosferyczne, czyli w momencie, kiedy spadł świeży śnieg i on jest jeszcze nieugruntowany, no właśnie. to wtedy mogą się tworzyć lawiny. Ale jest kilka też rodzajów lawin i na przykład na Manaslu w niższych partiach schodziły takie lawiny mokre, czyli odpadający po prostu na przykład lód przez ocieplenie klimatu. Czyli nie jest to lawina śniegowa, tylko jest to na przykład odłamanie się struktury lodowej, która później za sobą ciągnie śnieg. Jeszcze mówiłaś, że z kamieni tak samo też. Nie? No tak, ale tu akurat na górach, na których ja byłam, no to tego tak do końca nie było, ale na szczytach, które pewne odcinki mają suche i kamieniste, w przypadku właśnie ocieplenia klimatu, te kamienie nie są już połączone jakby lodem, nie są bryłą i są takie lawiny kamienne. Dobra. Ile osób startujecie? Ekspedycja ile osób u Was jest? Grupa jest podzielona, jest kilka grup, ale myślę, że łącznie jest około 30-25 osób. Tylko jakby są 3 grupy, więc będziemy zapewne wchodzić o innych godzinach albo w innych dniach, tak? Okej. A jeszcze jedna sprawa. Nie pytam, ile Ty płaciłaś, tylko żebyś powiedziała ludziom, Everest jest najwyższą górą, ale też najdroższą do zdobycia. Jakbyś mogła powiedzieć, jakie są widełki
mniej więcej, że jak ktoś chce, znaczy wiadomo, musi być doświadczony, ale jakby ktoś kiedykolwiek planował, w jakich pieniądzach musi No Everest się liczyć? jakby ze względu na to, że jest najwyższą górą na świecie i wszystko, co jest najwyższe, jest To jest najdroższe. najdroższe, no wiadomo, bo Dwa wszystko jest albo trzy razy droższe. Z tego, co robiłam taki research w kilku firmach ekspedycyjnych, to ceny zaczynają się około 35 tysięcy złotych. Myślę, że można... Złotych? A nie dolarów. No, Dolarów, no, dolarów, jakich złotych. tak, oczywiście, No. że dolarów. Myślę, że można znaleźć pewnie i można wejść nieco niżej, aczkolwiek no, jakby trzeba pamiętać, że jeżeli zapłacimy mniej, to pewnie jakby w tej cenie nie będzie pewnego standardu, albo przynajmniej tego standardu chociażby posprzątania jakby po basecampie. Bo jednak coś za tym idzie. To jest 2 miesiące ekspedycji, a tak naprawdę Twojej ekspedycji, a przygotowania do tej ekspedycji to jest 3 miesiące ze wzniesieniem wszystkiego tam. To jest wyżywienie, to jest opłacenie ludzi, którzy pracują na 5000 metrów, to jest opłacenie osób, przewodników, którzy idą z Tobą i narażają swoje życie. Więc jak podsumujesz wszystkie te koszty, to jakby no płacisz po prostu, płacisz za pracę też ludzi, za zagrożenie i za długość tej ekspedycji. Więc no ceny, z tego co widziałam, niektóre pakiety są bardzo ekskluzywne i prywatnych grupach. Dodatkowo na przykład z fotografem albo z kimś, kto podczas jakby wejścia nagrywa film, więc te ceny mogą być mocno wygórowane. No ja widziałem właśnie, bo ja też się trochę zorientowałem w pewnym okresie i widziałem, średnia cena taka to było około 50 tysięcy, to się bardzo powtarzało, dolarów, $1000, ale nawet, że amerykańskie ekspedycje do 120 tysięcy dolarów potrafią Myślę, wziąć że za tak, to. bo jeżeli korzystasz z firmy, która jest jakby nie jest firmą nepalską, no to tak naprawdę musisz jeszcze w tej ekspedycji pokryć koszt przybycia przewodników No jakby właśnie. za granicę. No. I tak naprawdę pokryć ich koszt bycia na tej ekspedycji, jeżeli on jest Twoim przewodnikiem. No, ale warto dodać w tym miejscu, że są też inne ośmiotysięczniki i w zależności od tego standardu można na ośmiotysięcznik wejść za, nie wiem, 12, 14, 16, 20 tysięcy dolarów. Są też sześciotysięczniki, na które można wejść za 3000, 4000 dolarów. A są to przepiękne góry i przepiękne jakby wspomnienia, doświadczenia. Ja uważam, jakby ja w swoim życiu mam takie wartości, że kolekcjonuję zamiast rzeczy, No to zupełnie to samo. doświadczenia i marzenia. To Dokładnie. jest coś, co zostaje z Tobą na całe życie i tak naprawdę, jeżeli sobie pomyślisz o tych 40 tysięcy dolarach i na przykład o życiu w mieście, i każdy z nas dokonuje jakiejś decyzji tego, jak żyje i na co wydaje pieniądze, na co, wiesz, no jakby decyzją jest, czy kupujesz mieszkanie, czy płacisz wynajem, czy masz psa, czy masz kota, czy nie wiesz, masz jakieś uzależnienia, nawet wydajesz codziennie na papierosy, czy na jakieś wyjście do kina, czy wyjście na kolację, czy samochód, czy jakby inne rzeczy trwałe. I myślę, że to są pieniądze warte jakby tego, żeby doświadczyć. Masz w domu jakąś taką ścianę, gdzie masz swoje trofea, że masz certyfikat, że na przykład lotse zdobyłaś albo coś? Masz Ja tak, od 3 lat nie mam stałego domu. ja od więcej, także ja wiem o co chodzi, ale czy zbierasz sobie, dostajesz po zdobyciu góry, dostajesz taki certyfikat? Że Mam ten? certyfikat, ale niestety jest u mnie w szufladzie. Ale jest. To jest, kiedyś będzie gdzieś jest, na pewno jest, wisiał, no to jest. na 100%. A jeszcze tym bardziej jak będzie Everest, to w Ale ogóle mam na taką- samym środku. Mam taką, wiesz co, mam taką małą ściankę, w której mam kilka pamiątek z Nepalu. Są to 2 obrazy i książki. I myślę, że te certyfikaty zasługują na to, żeby je oprawić i tam gdzieś wstawić. Nie, no na pewno. A powiedz jeszcze, właśnie tak jak mówiłaś ostatnio, że ta dziewczyna sobie tam poszła na ten szczyt, jak on się nazywał? Island Peak? Tak. Na jakiej on jest wysokości? 6090 albo 100, nie wiem dokładnie, ale to jest... Ile mniej więcej wejście na taki szczyt kosztuje w Nepalu? Tak około $3000, 4 myślisz? Myślę, Czy że mniej jeszcze? w zależności od tego, czy idziesz z firmą, czy też na przykład znajdziesz prywatnego przewodnika, który możesz, i z tego co słyszałam, można zapłacić około
800 na przykład dolarów No. do około 2000. A jaki jest poziom trudności tam? Tu się po prostu idzie, czy Wiesz co, no jest nie spinacz? byłam, A, nie więc byłaś jeszcze. Aha. jeżeli zapytasz szerpów, to oni Ci powiedzą, że to jest spacer. A, to, ja to To jest usłyszałem w ogóle jak... spacer. Ja To to jest, tam nie ma nic trudnego. Tam w ogóle emeryci chodzą. Ale szerpów się nigdy nie pyta o to, ile zostało do następnego kampu. Usłyszysz 2 godziny, to musisz to razy 2 pomnożyć na siebie. A to akurat mój przewodnik mi mówił zawsze razy 2 i dochodziliśmy w połowie czasu, a on mówi, no to szybko szliśmy. To też to było takie pocieszające dla mnie, że zawsze byliśmy szybciej niż on mówił. Spoko, no. A kurczę, nie wiem jak to nazwać teraz. Jaka jest duża różnica, bo na lotce byłaś. Wiadomo, nie pytam o dokładne ceny, ale jaka jest różnica ceny, żeby zdobyć lotce, a Everest? To jest jakoś 3, 4, 5 razy Myślę, taniej że takie 3 lotce? razy droższy jest Everest. 3 razy droższy Everest, nie? No to jest naprawdę duża. Sam permit możemy o permitach właśnie pogadać. Sam permit na Everest kosztuje 11 000 złotych. I to jest coś, co... Dolarów. Dolarów. To jest coś, co się płaci do rządu, tak? Tak, to jest tylko opłata jakby do rządu nepalskiego. No a w porównaniu do lotsek, lotce kosztuje 3000 dolarów. No to jakby masz już 3 razy więcej za sam permit. Więc jakby ta cena też jakby całej ekspedycji skacze z 3 razy. A jak się przygotowywałaś do tego, jak masz tu już na ostatni odcinek, jest ten Usko Hilarego, to się mówi? Tak się mówi? Bo to jest prosta ściana po prostu lodu, tak? No nie wiem, zobaczymy, jeszcze tam nie byłam. A macie właśnie, o i jeszcze jedno mam takie super pytanie, tak mi się wydaje, że super. Czy Wy macie robione na przykład na spotkaniach jakąś wizualizację tego, co Was czeka na jakąś trasę? Macie mniej więcej opisane, że od tego kampu do tego, tutaj będzie na przykład po tylu metrach będzie jakiś, nie wiem, drabinka do pokonania, tu będzie się trzeba spiąć i tak dalej? Macie to wszystko wcześniej ustalone, No czy... nie, jakby możesz usiąść sobie na przykład na YouTubie No. i przeglądnąć różnego rodzaju kanały i zobaczyć, ale jakby są pewne miejsca, punkty, które są na stałe i jakby wiemy, że na przykład one tak wyglądają, ale Khumbu, samo przejście lodowca, jakby lodowiec rusza się, zmienia się cały czas przez jakby topnienie i ocieplenie klimatu. Pod koniec sezonu w zasadzie trasa jednego dnia, a drugiego może być zupełnie inna. No właśnie, to jest Więc, to, o czym mówiłeś jeszcze, o tych grupach, co tam chodzą. Tak, jakby na cały Basecamp istnieje Ice Doctor, to jest grupa jakby szerpów wybranych, wyselekcjonowane osoby, które codziennie przechodzą trasę i sprawdzają jakby mocowania dni. No, ale co z odpowiedzialność. Więc no nie da się tego zaplanować, bo Khumbu wygląda w każdym sezonie inaczej. Każdego dnia, jak my przy każdej rotacji ta ścieżka wygląda inaczej. Ja na przykład pamiętam, było jedno przepiękne takie lodowe przejście. Wyglądał praktycznie jak most, który po prostu... I pamiętam, że szliśmy tam i Sona na mnie mówi, chodź Magda, musimy iść, bo jest niebezpiecznie. Jakby ten odcinek przechodzisz w nocy, że jak jest najzimniej. On mówi, zrobisz sobie zdjęcie, jak będziemy schodzić. No jak schodziliśmy, już wszystko było roztopione. No. To jest to. Jak wygląda w ogóle na tych dużych wysokościach z wyciąganiem, nie wiem, aparatu? Czym robicie zdjęcia, żeby tą pamiątkę sobie zrobić na szczycie? No. Ludzie mają jakieś GoPro albo coś takiego? Bo tam przy takich temperaturach, to ja wiem teraz na przykład, było tylko minus 15 w nocy, a mi na przykład mikrofony, baterie totalnie popadały przez zimno w pokoju. Telefony mi się tak samo rozładowywały, powerbanki mi się rozładowywały. Z czego tam ludzie korzystają, żeby to działało? Czy mają to dobrze ukryte tam, gdzie jeszcze jest ciepło i się grzeje? Jakby całą elektronikę, baterię, telefon i powerbank śpisz w tym w ogóle, z tym w śpiworze. A oprócz tego, że jest to w śpiworze, to najlepiej jakby położyć blisko swojego ciała. Jakby telefon, jak masz telefon, to zawsze nawet na trekkingu wsadzasz do kieszeni, do kurtki, no to wsadzaj baterią do ciała, żeby się grzała. żeby się ogrzewała. Ja tak zrobiłem w ostatni wieczór właśnie, bo sobie pomyślałem, przecież kurde, wystarczy go wsadzić do śpiwora i tam już będzie ciepło, wsadziłem i rano działało elegancko. Tak. Więc masz tyle baterii, ile wniesiesz tak naprawdę w powerbanku. No i trzeba dosyć uważać jakby z tym robieniem zdjęć, bo zawsze można się wystawić na mrożenia. Tak, no właśnie, bo to jak ściągniesz na takiej wysokości, to tak jak właściwie to opowiadam w podcaście historycznym, że przy
mrozie, wietrze, to rękawiczkę ściągniesz Tak, to dosłownie na sekundę. chwilę i możesz stracić Sekundę. rękę. Dlatego tak Bo mało. marzenia są. Dlatego jest tak bardzo mało materiału jakby z gór wysokich, bo po prostu, żeby nagrać, żeby zrobić zdjęcie, trzeba się po pierwsze zaplanować, czyli na tych 5 dni czy 7 dni łącznie trwa góra, zejście dół, musi Ci wystarczyć powerbanku, nie wiem, na ładowanie telefonu, na ładowanie GPS-u, zegarka. W którym ostatnim obozie jest prąd jeszcze? Tylko Basecamp, tak? Tak. Czy później już w żadnym kampie już nigdzie, Nie ma. nigdzie totalnie? Możesz nieść z sobą solar, Aha, panel no tak, słoneczny. no to też widziałem, jak ludzie korzystali z tego właśnie, że ładowali nawet powerbanki, ładowali tym solarem, Tak. żeby tylko widziałem to właśnie tam, no. Ja miałam ostatnio panel słoneczny w kampie drugim na Lotse i on się rzeczywiście sprawdził, ale na przykład na Manaslu nie wyciągnęłam go ani razu, bo w zasadzie nie było dnia, który był bezchmurny. No właśnie, bo to jednak musi, to Nie jest zależne wiemy, też od słońca, tak. no. To jest też Więc bardzo ciekawe. jest to dodatkowe zabezpieczenie, ale nie zawsze z niego możesz skorzystać. Dobra, końcówka. Kiedy ruszasz dokładnie? Jutro. Jutro. Ten materiał. Jestem podobnie podekscytowany do Ciebie, naprawdę. Dobrze, że nie Bo to widać jest- drugiej części tego pokoju. Ale nie, zaraz pokażemy, zrobimy tak, żeby było dobrze i pokażemy właśnie, ile Magda ma rzeczy do zabrania ze sobą. I w ogóle, jak ja wczoraj zobaczyłem Magdę, przyszła taka chuda dziewczyna, taka malutka. I ja sobie wyobraziłem ją, jak ona wchodzi na Mount Everest z dużym plecakiem, w tych rakach wszystkich, z tym. To jest niesamowite, naprawdę uwierzcie mi, że to jest dla mnie tak niesamowite. Dobra, no na pewno życzę powodzenia. Ja dziękuję Czekam za cały rozmowę. czas, czekam po prostu, aż tylko wrzucisz na Instagramia zdjęcie z góry. Albo nawet jeśli nie z góry, życzymy powodzenia, ale jeśli nie, że wszystko jest dobrze, na pewno od razu się będę odzywał, żebyś dała znać co i jak. Trzymam kciuki. Was zapraszam do śledzenia oczywiście Instagrama Magdalena Madej. Na dole macie link, także też znajdziecie. No i powodzenia, totalnie powodzenia. Będzie wszystko na pewno dobrze i Dziękuję. mega się ekscytuję. A teraz Wam jeszcze pokażemy, co Magda bierze ze sobą. Dobra, no to teraz Wam pokażemy, co Magda zabiera ze sobą. Ile masz dokładnie toreb? 2. Masz te dwie, czyli te dwie pomarańczowe duże bierzesz, tak? Tak. Jedna jest Plus zapakowana. plecak? Czy w tym masz rzeczy z plecaka? Nie, jeszcze plecak, ale w plecaku mam tylko swoje rzeczy na dany dzień. No, Czyli a ile tak kilogramów plecak będzie, ile będzie ważył ten, który będziesz z nim szła? z 10 kilo. 10 kilo. Nie, to nie jest dużo, bo jakby wszystkie rzeczy dodatkowe ja biorę tylko to, z czym chodzę codziennie, a wszystkie rzeczy, jedna torba idzie bezpośrednio, jest wysyłana do Basecampu, czyli z tymi rzeczami, w których wchodzimy na 8000 metrów, a druga torba jedzie razem z nami, jest transportowana przez jaki albo przez konie. I tam są rzeczy, których będę używała podczas trekkingu. To jest mój downs. I to jest rzecz, o którą miałem właśnie zapytać. Nie zapytałem Na jeszcze, pewno bo chciałem chcecie, żebym przymierzyła, dobra? to raz, ale dwa, jak się załatwia swoje sprawy fizjologiczne na wysokości 8000 metrów. Już Ci wszystko mówię. Do ilu stopni to jest? Ile on trzyma? Ten mówisz Zobaczymy. kombinezon, czy jakiś specjalny Kombinezon. jest? Kombinezon, tak? Tak. No powinien jakby wytrzymać w najniższych warunkach, czyli do minus 40, minus przy wietrze też, ale O, właśnie jeszcze wczoraj pytałem Magdy w sprawie tego, co Wam mówiłem w jednym odcinku, przy jakiej wysokości i dlaczego trzeba mieć cały czas okulary przeciwsłoneczne. Masz specjalistyczne na pewno jakieś Tak. takie, tak? dodatkowo zasłaniają tutaj bok. A żeby tak totalnie zwane. nic nie wlatywało, tak? Ja widziałem właśnie na trasie, ludzie właśnie szli w okularach takie, że totalnie wszystko tu było zasłonięte. Jest elegancki. I to masz na sobie założone cały czas, totalnie cały czas, tak? No zależy, bo są odcinki, na przykład są odcinki, gdzie jest bardzo ciepło i tak naprawdę wtedy wchodzimy z rozpiętym zupełnie.
kombinezonem. Akurat w tym kombinezonie są bardzo fajne te szelki, bo mocno No tak, trzymają. fajnie Ci to trzyma, no Tak, dokładnie. bo No. zupełnie jakby mogę się poruszać i mi to nie spada. W innym moim poprzednim musiałam to zawsze jakby wiązać i pilnować, żeby się nie rozwiązało, więc to jest downsud. A tutaj mamy jeszcze moje szpilki. Dzisiaj właśnie zobaczyliśmy z Alą, jak wyglądają buty do takich spinaczek. To jest coś pięknego. No. Tak. No i co, powiedz, w tym się da normalnie chodzić, tak wygodnie powiedzmy. Kochana, ja wracam z 8-tysięcznika i w mieście zaczynam chodzić tak. Po prostu. Bo po 2 miesiącach jakby te buty są zupełnie dla Ciebie jak, nie wiem, kroksy do chodzenia na co dzień. Do tego masz jeszcze raki, które No właśnie, one zakładasz. są cały czas przyczepione raki? Tak. Nie ściągasz w ogóle ich, tak? Nie. No bo właśnie widzę, że one podeszły to Znaczy to jest nowy but. To jest akurat nowy but, który No. dostałam na tą ekspedycję, więc jest jeszcze nie noszony. Jest czasami tak, że z base campu, na przykład powiedzmy pierwszy odcinek jest do przejścia bez raków. No. Raki zakładamy w momencie, kiedy po prostu zaczyna się śnieg. Nie ślizga się w ogóle taki but, jak nie masz raka założonego? No zawsze trzeba Trzeba uważać. uważać, No. Więc to są buty. Powiedz jeszcze jedną sprawę, bo zapomniałem o tym zapytać, a to jest też bardzo istotne. Od jakiej wysokości tlenu się używa? To Dodatkowego. zależy jakby od Ciebie, ale ja używałam od 7100 metrów, czyli od kampu trzeciego. Kolejnego dnia po nocy, jak wyruszaliśmy do góry. Ale masz go cały czas już później 24 godziny, czy używasz, przestajesz, Znaczy nie, zostajesz? jeżeli podczas wchodzenia używasz cały czas, No. podczas odpoczynku w kampie czwartym, no to wiadomo, ściągasz, nie wiem, tam, żeby zjeść, No. zmniejszasz w ogóle zużycie tego tlenu na 0,05, czyli na najniższą tak naprawdę dostarczanie tego tlenu. I możesz jakby przebywać trochę bez tlenu, wiadomo, ale myślę niedługo, bo może to zagrażać po prostu życiu. Ile normalna osoba butli zużyje podczas wyprawy? To jest bardzo różnie. A jak szłaś na lotce, to ile zużyłaś? 3. Tylko, że ja szłam od 7000 do 7000. I później od 7000 schodziłam bez tlenu. A bardzo często jakby na tlenie schodzi się już do kampu drugiego, jak najdłużej. Więc tak. Co jeszcze podpowiedz? No, co? Dobra. Jak to jest z tymi właśnie sprawami fizjologicznymi? No właśnie, No właśnie. poczekajcie, to Wam mają pokazać. Jest bardzo proste rozwiązanie. Bardzo proste. Pampersa. Nie, jest bardzo proste rozwiązanie. I ten jest zameczek. Ma zameczek, który tutaj się rozpina. No, I cyk. ale rzeczywiście to jest mądre rozwiązanie. Bardzo, no. Zdejmujesz wszystko, to jest niemożliwe. No tak, no to elegancko. A faceci jak mają? Faceci mają jeszcze z przodu dodatkową tą, czy po prostu tak do kąta? Wiesz co, ten kombinezon No. jest typowo dla kobiet. Więc on jest trochę inaczej uszyty, Facet bo pewnie niżej jeszcze się odpina, tak, nie? bo zamek kończy się właśnie No, tutaj w przy pasie. pasie. A jakby w standardowym jest dużo niżej. Chyba. Mi się wydaje. A jak jest z apetytem na takiej wysokości? Bardzo słabo, co? To jest słabe. To jest tak. Apetyt to też jest jeden jakby z takich czynników, który określa Twoje zaaklimatyzowanie się. No. Więc jeżeli jesteś głodny, to znaczy, że wszystko jest jest w dobrze, porządku i powinieneś jeść jak najwięcej, ile możesz. A jeżeli nie masz apetytu, to tak naprawdę tracisz energię i nie dostarczasz odpowiedniej ilości tej energii na kolejne godziny wspinaczki. No tak. Więc, a ciężko jest siebie wmusić na tej wysokości, no bo może to spowodować jakby... A jak jest z wodą? Bo przecież woda co, nie zamarza Wam? No na przykład na pewno zamarza, ale jak ją... Woda- jak korzystacie z wody na takiej woda na wysokości wysok- podczas wejścia? Woda już od wyższych kampach jest pozyskiwana z lodu po prostu. Roztapiają po prostu. Tak, No tak. tak, ale jak I idziesz to w trwa- trasie, to nie pijecie w ogóle Nie kompletnie? no, mamy termosy. Aha, czyli no dobra, no to tak. Ile litrów dziennie się wypija mniej więcej? Powinien wypić jak najwięcej, ale już tam w wyższych kampach jakby ta woda jest ograniczona. Zagotowanie litra wody to jest 30 minut, 40 minut, więc no. No, dobra, wiem jak jest. To już się pije po prostu tak, żeby się napić tylko.
To jest śpiwór, w którym się śpi od W samego... namiocie, tak? To jest śpiwór na minus 40, czyli na kampy wyższe. Mi jest tak zimno, ja go tak strasznie lubię, że ja w nim śpię nawet w basecampie. Nie jest Ci za gorąco w nim? Ja Ja miałem to sobie nóżkę wystawię. Ja właśnie miałem do minus 20 na przykład, to w niektórych... później, no wiesz, wieczorem wiadomo jak się wchodzi do Piotrek, zimy. przypomnieć Ci, czym wchodziłeś? Nie powtarzajcie moich błędów. Ale nie, w nocy mi było aż za gorąco po prostu, ja musiałem go odpinać Ale i też chcesz właśnie nogi przymierzyć? wyciągać. Tak, chcę pewnie. A ja mam buty, pokażę. Ej, jakie to jest miłe w ogóle. Puch. Jakie to jest przyjemne. No. Nawet jakby się chmurkę nakładało do siebie. Ale czas. Ej, naprawdę, normalnie. Zaraz poniżej kampu 4 ja w zasadzie szłam w samym base layerze, czyli bluzce takiej pierwszej warstwie i z rozpiętym całym dansutem, łącznie tutaj z boku, po bokach, bo było gorąco, nie wiem, chyba z 30 stopni, jakby odczucie jest takie, jakby było 30 stopni, od minus 30 do plus. No ale twarz i tak musisz mieć chyba cały czas zasłoniętą, Tak, tak? jakby Bo to wchodzimy- jednak to słońce pali tam niesamowicie chyba na takiej wysokości. Dlatego najczęściej, jak tak zwrócisz uwagę na zdjęcia, to wchodzimy w czapce właśnie z daszkiem, No. żeby ochranić. No i trzeba pamiętać o protektorze. Jakie to jest w ogóle duże. No i w butach, jak masz jeszcze do tego założone raki, więc musisz wchodzić dosyć szeroko, żeby rakami nie zaczepiać się. Więc jak wracam już po górach i zakładam szpilki, to nagle się okazuje, Tak. że idę po prostu... idę trochę mniej zgrabnie. No. No, spory ten but jest naprawdę. A kombinezon zakładasz na, czy to zakładasz na To kombinezon? zakładam na kombinezon. kombinezon. O, to jest na przykład butelka. To jest akurat butelka, bo mam dwie takie butelki. Gdzieś tutaj powinna być druga i mają różne dwa kolory, bo jedna z nich jest na wodę, czyli na napój i ma bardzo dużo, znaczy ma super funkcję, bo jest z plastiku, to znaczy, że jak wlejesz do niej gorącą wodę, to ona jest jak termofor i grzeje. Czyli przed nocą wlewasz do pełna gorącej wody i ta butla po prostu w nocy w tym śpiworze grzeje Cię tak do 2, 3 nad ranem. Ona jest po prostu takim grzejnikiem, bo tak naprawdę to nie rzeczy nas grzeją, tylko jakby ciepło naszego ciała. Jeżeli my sami nie jesteśmy w stanie tego ciepła wyprodukować, no to jest trochę słabo, więc to jest taki poręczny akumulator ciepła. Ale oprócz tego taka butla służy nam do oddawania moczu. No. To nie można się pomylić. Nie. Zdecydowanie. Trochę trudno się pomylić po otwarciu. Więc... Chociaż na początku też może być jako fajny termofor, też ciepełko. Ej, no w sumie tak, no. Tak. I to jest bardzo przydatna rzecz, bo jakby załatwianie się w ogóle w górach tak naprawdę może być ogromnym zagrożeniem i jest, bo na 8000 metrów to nie myślisz wtedy o swoim komforcie, tylko myślisz o bezpieczeństwie, o tym, że masz nie narażać się na to, żeby wyjść z namiotu, żeby znaleźć miejsce, jest ciemno, nie widzisz, gdzie masz pójść, musisz się pilnować, tak naprawdę powinnaś być podpięta pod linę, powinnaś się ubrać, powinnaś założyć buty, raki. To jest niewykonalne. To jest niewykonalne. A w namiocie jest główne pomieszczenie namiotu, ten pierwszy room, i jest taki przedsionek, więc zawsze można jakby trochę intymności dla siebie znaleźć. A ile osób śpi w namiocie? To zależy, bo na przykład w kampie drugim śpi się po 2 osoby, w kampie trzecim już na przykład po 3 osoby, a w kampie czwartym śpi tyle osób, ile potrzeba. A, okej. Co jeszcze ciekawego zabierasz ze sobą? Dobra, no, to na przykład moje kapcie, które są bardzo dla mnie ważne podczas basecampie. Ja nawet zabieram je, ale teraz gdzieś powinnam mieć nowe. Bardzo fajne, bo mi strasznie nogi martną, więc to są moje papciuszki po trekkingu i na życie w basecampie. Tak,
torby. Eleganckie. No, Ale ulubiony kolor. tak. To jest mega ważne. O, tu mam na przykład dodatkowo jeszcze sobie termofor. Kupiłam w tym roku. To jest solar panel, czyli to, o czym rozmawiamy. Na ładowanie, tak. A to też masz w tym plecaku, tym 10-kilowym ze sobą? Taki, No, będę musiała go tak naprawdę nieść, bo jeżeli go włożę do tych duffel bag, to może zostać zgnieciony, bo te torby jadą na jakach. No, ja wiedziałem, że są tam bardzo tak mocno obwiązane, tak. Tak. Tu są gogle. Ile takie gogle kosztują profesjonalne? Wiesz co, nie wiem. Nie pamiętam. To też zależy z jakiej firmy. Je masz cały czas założone, tak? Wiesz Tylko w co, namiocie nie- się ściąga, czy... Nie. Gogle mam założone w momencie wtedy, kiedy Aha, nie, ale jest sorry, bardzo okulary zimno. mi chodziło, A tak. okulary? Tak. Okulary Ale cały właśnie czas. muszę zobaczyć, gdzie one są. Termos. To jest właśnie butelka Nasiki. Tak. na załatwienie się. To jest mata i są dwie maty. Jest rozkładana mata i dmuchana. Aha, to taka pianka taka. Tak. Coś takiego. I to jest, i do czego jest ta mata? Tą matę kładziesz jakby jako pierwszą warstwę w namiocie, żeby odizolować śnieg, a później rozkładasz taką matę dmuchaną, tak jak ta, nie chcę jej rozkładać, bo się No, ciężko no co? składa. Dmuchasz ją i na tym śpisz. No. Ale miałaś tak, że jest Ci zimno w nocy. Mam tak co noc. Co Mam Nawet tak, tutaj. mam tak 24 na dobę. Jakby dla mnie bardzo, bardzo ciężkie jest w ogóle życie w Basecampie, bo tam w zasadzie jeżeli nie ma słońca, no to nie ma gdzie uciec od tego zimna. Jakby to zimno, wszystko góry. to jest po prostu, no nawet na trekkingu jak jesteś i w lodżach, czyli w guest house'ach, czyli w pensjonatach, nie ma ogrzewania ani w pokojach, ani tak naprawdę w głównej sali. Jest ogrzewanie kominkiem, które odpalają tak naprawdę o 17, 18 na 3 godziny. Tak, tak. To... I to jest, ja jak widzę, że jest dużo ludzi w tym miejscu, to mówię, o fajnie, będzie cieplej, No. tak? Przynajmniej przez te kilka godzin do momentu, kiedy nie odpalą kominka. No. I to jest, dla mnie to jest duże wyzwanie, bo ja marznę, jest mi zimno. Ale to też jest, jak później z tamtego się wejdzie, z tego, wiesz, tego pomieszczenia koło tego piecu sobie posiedzisz i wejdziesz później do pokoju, do tego śpiwora trzeba wejść zimnego. To Tak. była dla mnie najgorsza Tak. część wyprawy. Totalnie najgorsza. Bo przychodzisz do pokoju i normalnie się zaczynasz telepać, co? Dobra, I jeszcze pomyśl trzeba sobie, do... że jesteś wiesz, tak w budynku, jak tam jesteś na górze. Na No nie, jak do namiotu, kampie no czwartym, tak. przecież to jest... Ale tam mi się wydaje, że chyba o takich rzeczach już się nie myśli, co nie? Że myślisz o tym, że jest zimno, czy już nie No nie jest myślisz? ci zimno, jest ci często, mi jest zimno. No. Wiesz, to wszystko zależy, bo na przykład moi znajomi nie mają takich problemów, nie wiem, mężczyźni z zimnem, jakby i jest im ciepło i mówią, że na Wiesz, przykład... to też jest tak, że tkanka tłuszczowa jednak daje to ciepło, a jakby szczupła dziewczyna nie Ale ma aż tyle Też powiedzmy. odczucie same w sobie, no. A powiedz, ile razy miałaś takie myślenie, po co mi to było? Przy mrozie, bo ja miałem 2 razy, na przykład w pierwszy dzień i później jak wchodziłem na ten galepatar, mówię, po co mi to, Piotrek, po co mi to? No Ale później mówię, nie, takie idziemy. myślenie jest dosyć często, sobie zadaję, wiesz, no jak jest ciężko, jeszcze idziesz, jeszcze nie ma widoków i myślisz o tym, Jezu, no i po co ja tu jestem? A później nagle sekunda, minuta później i chmury się rozchodzą i po prostu No i jest pięknie. jesteś wśród gór, ale naprawdę jakby na wysokości 6000, czyli jak Ty jesteś na swojej drodze, to widzisz szczyty innych gór. I najpiękniejsze jest to, że tak naprawdę rozglądając się po horyzont nie widzisz żadnej cywilizacji, widzisz tylko i wyłącznie góry. Tylko góry, i to białe góry piękne, no. I jeszcze ta skala, jakby ta wielkość gór, no naprawdę jakby budzi strasznie dużo respektu i szacunku do natury. No większych nie ma, no. Nie ma co ukrywać, no Tak. widzisz jednak, że to największe. To jest niesamowite. Ale ja miałem na przykład fartę teraz, prawie całą podróż trafiłem z pogodą, że było cały czas niebieskie niebo. Tylko pierwsze 2 dni były słabe i ostatni dzień, ale tak to wszędzie tam było cały czas niebieskie niebo. To jest po prostu, tak się idzie cudownie, tylko idziesz i patrzysz dookoła i się idzie. Tak, Po prostu tak. nawet nie zwracasz uwagi na to, że Ty przed tak nie 20 myślisz kilometrów, o tym. tylko Nie idziesz i się myślisz, patrzysz, że, nie? że Ci jest ciężko. No. Najgorzej właśnie jak nie ma pogody, to jest
To jest katorga. No, dokładnie tak. Ale na przykład nigdy nie miałam tak, że sobie pomyślałam, że chcę zawrócić, że nie. Albo, że nie było warto na przykład. Nie, nigdy, nie. Jakby pytanie takie, po co, jak to jest? Mogłam leżeć w domu, mogło mi być ciepło, mogło być bezpiecznie. No to wiadomo, ale no to jest taka trochę drama. Takie To walczenie. tak sama dla siebie, żeby lepiej mi było No po tak, prostu. no jakby z kim, i tak Po narzekaniu sobie. nie ma szans, żeby z kimś jeszcze pogadać, bo jest to dodatkowy wysiłek dla Ciebie, A mówienie. jak już wyżej, to już w ogóle się nie komunikujesz jakby tak. Nie. To w ogóle jak idziesz na tlenie tak ciekawe, naprawdę, jest to w ogóle jest ciężko jest z sobą rozmawiać. Ja 3 razy się wspinałam z tym samym przewodnikiem i my na tyle się już na przykład znamy, że na lotce było tak, że on mnie czuje jakby za sobą. On robi, tam to jest tak, że robisz 5 kroków, zatrzymujesz się. Ja dochodzę 5 kroków, a on zaczyna kolejne. Później z tych 5 schodzi 3 kroki i jakby ten ruch się jeszcze bardziej zwalnia. Ty jesteś do niego przypięta też? Nie, my jesteśmy Nie, przypięci tylko do do liny, liny. tak? Jeżeli jest lina, to my jesteśmy do liny, osobno Ale jak chcesz coś przypięci. zakomunikować, to w jaki sposób? No to musisz go pierwsze dogonić i musisz go zatrzymać. To sobie musisz myśleć, dobra, nie warto tego Znaczy możesz Było, mówić, minęło. możesz mówić przez maskę, to nie jest tak, że nie możesz, tylko po prostu pierwsze też, wysiłku. tak, na to nie masz siły. Powietrze w Himalajach jest strasznie ostre. Ostatnio miałam takie pytanie, jak smakuje powietrze i czułam, że to pytanie było takie, że powinnam powiedzieć coś takiego niesamowitego, a ja mówię, no tak, jest mega ostre i można się nieźle rozchorować jakby przez powietrze. No ale ja sam z tego doświadczyłem. Ja przez to, że mój oddech był płytki, ja cały czas wdychałem, to bardzo się, wtedy było, dobra, to było minus 20, ale też wiało i było naprawdę, to było tak ostre powietrze, że ja mówię, że płuca mnie bolą, ludzie mówią, że płuca nie mogą boleć, ale to po prostu wszystko się tak czuło, za każdym razem ten wdech tego lodowatego powietrza, to był ból. Za każdym razem, każdy ten wdech to był ból. A później jeszcze zacząłem kaszleć, to już w ogóle przy kaszleniu to już w ogóle mnie to tak bolało wszystko. To tam wyżej to już w ogóle musi być naprawdę bardzo ciężkie. Nie ma co ukrywać, no. Dobra, będziemy kończyć, bo my też musimy spadać. Tak. Jeszcze raz dużo powodzenia. Patrzcie, ile tego wszystkiego jest. Także nie myślcie sobie, że idziecie sobie z malutkim plecaczkiem i tak tylko wygląda. Bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy do wzięcia. Wiele wyrzeczeń, dużo treningów i trzeba mieć jaja. Trzeba mieć jaja. Dziękuję. Przenośnie. Dziękuję. Nie ma za co. Dobra, dziękuję bardzo za rozmowę. Życzcie powodzenia. Jeszcze raz zapraszam na social media Magdy. Śledźcie na bieżąco. Yo. Co jesz? Momo, czyli pierożki, typowe pierożki. Znaczy typowe, no ja wiem, nie wiem czy typowe, ale to pochodzi tutaj właśnie z Nepalu. Ale ma z kurczakiem, ja mam z babołem, jeszcze były z warzywami. A to jest... Do tego sosik pyszny. Ile kosztowało to? 5 zł taka porcja. Co ty gadasz? No nie 150, wiedziałam. To jest 5 zł. O ja! Za 10 pierogów. Ej, ja już nic więcej innego nie chcę tu jeść. Pyszne i naprawdę są dobre. Już spróbowałem, jest naprawdę bardzo dobre.